Trzecia w nocy. Jesteśmy w miasteczku Topolobampo i bierzemy ferry, żeby przepłynąć przez Zatokę Kalifornijską i jedziemy na plażę. A dlaczego trzecia w nocy? Bo ferry jest o 6, trzeba być 2 godziny wcześniej. Meksyk. I dopłynęliśmy na drugą stronę Zatoki Kalifornijskiej, albo inaczej Morza Cortez. Jesteśmy na Półwyspie Kalifornijskim w mieście La Paz. Czekamy na autobus. Widzicie? Autobusy całkiem wygodne w Meksyku. No i dojechaliśmy do Los Cabos, a konkretnie Cabos de San Lucas. Jak zwykle, ja mam problemy z nazwami. Wygląda to tak, wygląda to pięknie. Niestety przyjechałem tutaj za namową Meksykańczyków. Mam kilku znajomych w Meksyku, którzy mówią: musisz koniecznie tu przyjechać, musisz koniecznie tu przyjechać. No przyjechałem, tylko że to jest właśnie to, czego ja unikam. Czyli to, co chciałem uniknąć w Stanach, udało mi się uniknąć. Czyli miejsca, gdzie przyjeżdżają nowobogatcy, bary, dyskoteki itd., itd. Nie wypowiem się. Bardzo turystycznie, bardzo. Na szczęście wybrałem przepiękny hotelik. Bardzo tani. Jestem praktycznie w nim sam. Pokażę wam pokój, bo już dawno nie mieszkałem w takim luksusie. Prysznic oczywiście. Parę koszul, plecak. Szafy nie ma, ale jest drugie łóżko. No i proszę Państwa. Tada. Nie jest źle. Hotel praktycznie pusty i kosztuje $20 za noc. Miła obsługa jak na razie. I tutaj z recepcji pan powiedział mi, że jak pójdę tu i tu, to znajdę spokojną plażę bez żadnych głośników i bez żadnych jakichś tam specjalistów od robienia szumu. Jak na razie jest dobrze. Wczoraj wyszedłem sobie na miasto wieczorem i poniedziałek wieczór. Cała turystyczna masa wyjechała. Zostało trochę ludzi. Jesteśmy po sezonie, więc zrobiło się spokojnie. To mi się podoba. No jeszcze trochę ludzi się kręci. Zrobimy jakieś piwko, jakąś tequilę, zjemy tapasa. Będzie fajnie. Jednak propozycje masażu są nadal. Nie, dziękujemy, nie będziemy się masować, bo to jest taki masaż podkreskowy. Potrzebuję odpocząć po Stanach, po Kanadzie. Muszę zregenerować kolano, bo boli mnie cały czas jeszcze od Wielkiego Kanionu. Odpoczynek, wakacje, kilka przemyśleń. Mija 6 miesięcy w podróży, więc trzeba to jakoś uporządkować, podsumować i odpocząć. Wygląda to pięknie, raj na ziemi. Tylko że to też jest Disneyland, no niestety. Pamiątki, chuje moje dzikie węże.
Nieważne, mam spokojny hotel z basenem, bardzo czysty, fajnie zorganizowany. Piwo jest wszędzie, więc udajemy się na plażę, więc będzie dobrze. Tam do tej skałki to jest Pacyfik, a za skałką już jest Morze Corteza albo Zatoka Kalifornijska, jak to woli. Widzieliście kiedyś skaczące płaszczki? No właśnie, spektakl przede mną. Jakieś bardzo dziwne kaczki tutaj mają. Słuchajcie, jestem nad morzem Corteza. Tam za tą skałką jest już Pacyfik. Wakacje to wakacje. Miałem nie pić. Cholerny kac. Tequila i piwo. Fuck. Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name everybody knows. I don't want him, couldn't stand him, he was no good so I... Dzień. 6. miesiąc w podróży. Dzisiaj mija. Trzeba by to było jakoś podsumić. Podsumić i to dobrze. Ale 2 słowa. Przepięknie. Przepięknie. 2 słowa, tak jest. No, same pozytywy, same pozytywy. Miejsca, jakie widziałem, no widzieliście wszyscy. Jesteśmy razem, bardzo mnie to cieszy. Najpiękniejsze miejsca. Wielki Kanion, plaże w Tajlandii, Goa. Najbardziej szczęśliwe miejsca. Wszędzie, wszędzie. Rano się budzę i mam banana na ryju i po prostu nigdy tak się nie czułem. 6 miesięcy 100% szczęścia. Czasami człowiek jest zmęczony, czasami człowiek ma dosyć, bo wiadomo, bo plecak, bo tutaj trzeba biegać z jakimś autobusem czy coś tam. Czy spędzić 8 godzin na lotnisku, ale to są detale. Pozytywne nastawienie do świata, na nowo, znowu je odzyskałem.
Pokochałem ludzi, pokochałem świat. Coś, o czym zapomniałem, mieszkając w Paryżu. Po prostu, zresztą nie chce mi się o tym nawet gadać. Uwierzcie mi, ludzi dobrych na świecie jest więcej, jak śpiewał Wieszcz. Kilku dupków gdzieś tam po drodze, było spotkanie niemiłe z Polakami, ale to nawet nie chce mi się o nich gadać, bo po prostu szkoda śliny. A propos śliny. Czerwone winko. Czerwone wino pod Monte Cassino. Ale mam żart dzisiaj, sypię żartami. Podstawowa rzecz to, że na nowo widzę ten świat pięknym, a nie tak jak było wcześniej. Ludzie są naprawdę mili, ludzie są naprawdę uprzejmi i obojętnie, biedny czy bogaty, to nie ma żadnego związku. Najgorszy naród, jaki spotkałem, powiem wam, nowobogaccy. Kurwa, to jest najgorsze bydło, jakie może być. I to nie zależy od narodowości. Hindusi, Chińczycy, Tajlandczycy, wszyscy, Amerykańcy, Polacy, nowobogacki to jest kurwa najgorszy naród na świecie. To trzeba tępić. Drugi naród, rozpieszczone bachory, o, to też trzeba tępić. Lać po prostu i patrzeć, aż puchnie. Rozpieszczone bachory to jest, nie ma nic gorszego. A poza tym, może kilka słów może kilka słów o tym, jak funkcjonuje. Wyobrażam sobie, do jakiego kraju chcę jechać, albo znajduję jakiś tani bilet. Zaczynam czytać, co jest do zwiedzenia. Co jest do obejrzenia, ile kosztują hotele, jak tam dojechać. Booking, Airbnb, wynajem samochodów, pociągi, samoloty. Wszystko jest w internecie, łącznie z pogodą. Wynajmujesz sobie, jedziesz nad morze, patrzysz na pogodę. Tutaj mi się trafiło, bo w Los Cabos, już teraz nie jestem w Los Cabos, jestem w La Paz. W Los Cabos w ostatni dzień zaczęło tak wiać i tak dmuchać i lało cały czas. Po prostu, no, udało mi się, ale wydaje mi się, że tam u góry prezes łapę nade mną trzyma, bo no tak mi się to pięknie tutaj wszystko układa od samego początku. Przepiękne chwile. Rzeczy, o których wam nie mówiłem. Jest kilka rzeczy, o których wam nie mówiłem, bo raz, że na przykład kilka razy miałem bardzo niebezpieczne spotkania ze zwierzętami, sarny w Kanadzie. Wyluzowany 400 km, noga gdzieś tam na drugim siedzeniu, a tu ci nagle wylatuje 10 sztuk przed samym nosem. Nie gadałem o tym, bo nie ma sensu. Poza tym nie miałem ani kamery, ani nic, ale były takie sytuacje. Taka drastyczna sytuacja była też w Malezji, tam w tej dżungli, co mnie dziadek wystraszył, bo ja tam wtedy spadłem z takiego, no spadłem 2-3 metry, poślizgnąłem się, zjechałem na dupie, złamałem sobie palec. Nie będę o tym mówił, no bo po cholerę, po co i tak dalej. Palec bolał miesiąc, przestało, wszystko jest w porządku. Mogło być gorzej, mogłem złamać rękę, nogę, nie wiem, wtedy już by było bardziej dramatycznie. A poza tym szczęście. Rano się budzę, banan na ryju i tylko myślisz, co by tu dzisiaj odpierdzielić. Kurde. Z takich dziwnych sytuacji, miałem taką jedną sytuację dziwną na Goa. Żeśmy tam troszeczkę porządzili pewnego wieczoru. To nie było tak, że tam piłem codziennie czy paliłem, nie. Ale pewnego wieczoru na plaży ognisko, gitara, mieszane towarzystwo, Nepalczycy, Hindusi, Polak, jakiś Węgier, ktoś tam jeszcze był, Ruscy oczywiście, gitara, śpiewamy. Przychodzi taki guru, pseudoguru, mówię, oho, już będzie filozofowanie za 50 rupii albo za jointa. I oczywiście usiadł koło mnie, ale że już byłem taki dosyć dobrze zrobiony, zacząłem go wkręcać. Lubię takie
wkręcanie, lubiłem wkręcać zawsze świadków Jehowy albo takie jakieś podkreskowe sytuacje filozologiczne. No i oczywiście pytanka, rozmowa, zaczyna się miło i tak dalej. Gościu, no widzę, że jakieś tam wiedzę ma, no. Coś tam, coś z sobą prezentuje. Pyszne. No i zaczyna mi tłumaczyć i mówi, słuchaj, to wszystko co widzisz, to wszystko co słyszysz, to wszystko co dotykasz i czujesz, to są tylko i wyłącznie impulsy elektryczne w twoim mózgu. No w teorii tak, nie można się z tym nie zgodzić, bo tak jest, bo wszystkie nasze, to co widzimy, słyszymy, zamieniamy to na jakiś tam impuls elektryczny, elektryczny, nie wiem jak to nazwać, i to jest przeskakuje nam w mózgu. Mówi, ale teraz wyobraź sobie, że cały ten świat, to wszystko co widzisz, co słyszysz, to jest tylko projekcja w twoim mózgu. Ja mówię, grubo, 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 milordzie, dobre tapsy. No ale wkręcam go dalej. Mówi, dobrze, mówi i mówi coś takiego. Tam to jeszcze było długo rozważane i tak dalej, ale mówi, na końcu powiedział coś takiego. Ale udowodnij mi, że tak nie jest. I wyobraźcie sobie, że to pytanie zostało mi w głowie przez 6 miesięcy i nie ma na to, to jest jedyne pytanie, na które nie można odpowiedzieć. Nie można odpowiedzieć, czy ten świat, w którym żyjemy, jest realny, czy tylko jest naszym złudzeniem. Albo, nie wiem, albo jestem za głupi. W każdym bądź razie. To jeszcze nie koniec historii. Najciekawsze było to, że na drugi dzień spotykamy się w tym samym miejscu, mniej więcej to samo towarzystwo. Nikt gościa nie pamięta. Tylko ja. I nie wiem, kurwa, czy ja już miałem zwidy, czy oni byli tacy zapruci, że nikt go nie pamiętał. W każdym bądź razie historia, no, nie daje mi spokoju. Nie daje mi spokoju. Ciekawa historia, moim zdaniem. Miałem o tym nie mówić, bo mówię, nie, no, pomyślałem sobie, że już mi wali na dekiel, że wrócę, pojadę do Świecia, zamkną mnie w kaftan bezpieczeństwa. Nie, wszystko w porządku, jest jak najlepiej, tylko po prostu no, ta historia nie daje mi spokoju. A poza tym, no, co tu dużo gadać, no bajka, ogólnie no, bajka na całego, jedziemy dalej. W Meksyku już mam obczajone takie miejsca, że po prostu opadnie wam szczęka. Jedziemy, zastanawiam się nad kupnem motora, nie wiem jak to tutaj technicznie, mam tutaj znajomych, mam nadzieję, że mi pomogą. Najwyraźniej, najwygodniej byłoby chyba kupić jakiegoś rzęcha i pojechać do samej Panamy i ewentualnie później go komuś dać albo sprzedać, albo coś takiego. Nie wiem, no zastanawiam się, myślę głęboko. Jedziemy w Meksyk. Dzięki, że jesteście ze mną 6 miesięcy i pamiętajcie, subskrybować, podawać, krytykować, jeżeli trzeba, to krytykujcie, ja nie mam z tym problemu. Róbcie szum. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Na pewno tak szybko nie wrócę, jak wam się wydaje.